Hej! W tym filmie pokazuję, jak uszyłem ubiór stylizowany na Waffenrock dla mojej marienburskiej postaci ze świata Warhammera Fantasy. Część technik tutaj pokazanych będzie się pokrywać z tym, co pokazałem w moim poradniku szycia dubletu. Ale ogólnie ten strój jest trochę bardziej skomplikowany i wymaga więcej umiejętności do uszycia, więc dla początkujących osób, które planują same stworzyć taki ubiór, polecam zacząć właśnie od filmu o dublecie. Podstawą szytego przeze mnie ubioru będzie czerwona i chabrowa tkanina wełniana o zawartości wełny na poziomie 80% z 20% dodatkiem syntetyków. Wszystkie tkaniny użyte do projektu najpierw dekatyzuję, o czym możecie się dowiedzieć więcej z mojego wcześniejszego filmu o dekatyzacji. Mój strój będzie miał z przodu szerszy panel wiązany na boku, więc z tkanin wyciąłem kształty widoczne na filmie, które zwężają się od pach do pasa, by uzyskać taliowaną sylwetkę. Oczywiście pamiętam o zapasie na szwy. Widoczny chabrowy kawałek nie zachodzi równomiernie pod czerwony panel. Rozszerza się na dole, by sprawić, że poły rozciętej baskiny będą na siebie zachodzić. Plecy wyciąłem z jednego kawałka i ich kształt odpowiada przodowi, z tą różnicą, że wycięcie na szyję jest płytsze. Na baskinę składają się 4 symetryczne kawałki materiału, których kształt jest wycinkiem koła ze ściętą górną krawędzią. Kawałki te poszywałem na maszynie prostymi bokami do siebie. Kluczem do uzyskania szerokiej, elegancko pofałdowanej baskiny jest duży nadmiar materiału. W moim przypadku górna krawędź zszytej baskiny jest 2 razy dłuższa niż mój obwód w talii. Oznacza to, że praktycznie połowa tej długości będzie musiała być zawinięta w fałdy, bym mógł ją przyszyć do tułowia stroju. Dolna krawędź baskiny jest niemalże 5 razy dłuższa niż mój obwód w talii. Podszewkę mojego odzienia uszyję z żółtej satyny bawełnianej. Jest to znacznie tańsza alternatywa od jedwabiu, ale w przeciwieństwie do bardziej rozpowszechnionej satyny poliestrowej jest to materiał naturalny i oddychający. Satyna jest materiałem dwustronnym. Ma ładniejszą stronę lśniącą, gładką oraz drugą, matową, więc trzeba na to uważać. Z satyny wycinam kawałki o tym samym kształcie, co wcześniejsze części do uszycia tułowia. Do baskiny nie będę robił podszewki. Zarówno przedni panel Waffenrocka, jak i plecy oferują ogromną przestrzeń do zagospodarowania na rozcięcia, ozdoby lub inne fikuśne dodatki. Niewykorzystanie tego potencjału jest bezdyskusyjną zbrodnią. Ja na plecach wykonam serię ozdobnych rozcięć. Obszywam je ręcznie, by się nie strzępiły i by uzyskać duże otwory, przez które będzie widać podszewkę.
Na przodzie naszyłem maszynowo kratkę z żółtej, poliestrowej wstążki satynowej. Chociaż efekt jest zadowalający, to naszycie wstążki na wełnę było katorgą i zdecydowanie nie polecam tego robić. Wstążka uległa pofalowaniu i chyba tylko cudem wygląda to znośnie. Gdybym miał robić to drugi raz, to pewnie wstążkę przyszyłbym ręcznie. Obstawiam, że moje trudności wynikały z faktu, że wełna, na którą naszywałem wstążkę, jest rozciągliwa, podczas gdy wstążka praktycznie w ogóle. Być może ten problem da się rozwiązać poprzez zastosowanie odpowiedniej stopki lub regulację prędkości podawania materiału, ale na ten moment ja nie umiem tego zrobić, stąd moje szczere ostrzeżenie. Wszystkie 3 panele z wełny zszywam ze sobą po wewnętrznej stronie materiału, wzdłuż obu boków oraz na ramionach. To samo robię oddzielnie z podszewką, ale ponieważ chcę, by ładniejsza strona satynowej podszewki była widoczna w rozcięciach na plecach, to ułożenie materiału w plecach jest odwrotne do ułożenia podszewki na panelach frontowych, czyli w rezultacie zszywam ze sobą zewnętrzną i wewnętrzną stronę materiału, co normalnie jest sprzeczne z dobrą praktyką. Naprawdę mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Następnie obie tak przygotowane części, wierzchnią oraz podszewkową, składam do siebie tak, by szwy pozostały na wierzchu, czyli przeciwnie do tego, jak będzie w gotowym stroju. Zszywam je wzdłuż całej przedniej krawędzi i otworu na szyję. Nie zszywam ich wokół otworów na ręce. Na wszystkich rogach ścinam nadmiar materiału, a tam, gdzie są kąty wewnętrzne, robię nacięcie. Oba te zabiegi mają na celu poprawę wyglądu tych miejsc po wywróceniu materiału na właściwą stronę. Tak przygotowane tułowie wywracam na właściwą stronę, dzięki czemu szwy chowają się do środka. Wszystkie miejsca styku podszewki i wierzchniej warstwy rozprasowuję. Kolejnym etapem jest przygotowanie rękawów. Podszewka w rękawach będzie jednocześnie pełniła funkcję strukturalną, podtrzymując dość pokaźne bufki, w związku z czym na ten element używam wytrzymałego płótna lnianego.
Szef w rękawie będzie przebiegał przez tył ręki. Wykrój takiego rękawa jest odrobinę mniej intuicyjny niż w przypadku szwu równoległego do reszty ciała, ale gdy już pojmiecie jego układ, jest on niewiele trudniejszy do wykonania, a często pojawia się w nieco bardziej wyszukanych strojach europejskich, przynajmniej od XIV wieku naszej ery, więc warto się go nauczyć. Na pierwszy rzut oka krawędź tego rękawa nie pasuje do otworu w tułowiu. Jest tak dlatego, że w rękawie jest nadmiar materiału, który pozwala na swobodniejsze unoszenie rąk do góry, bez podnoszenia za sobą całej reszty ubioru. Rękaw składam i łączę szpilkami, bym mógł go przymierzyć na sobie. Po pierwsze, zaznaczam linię na wysokości zaraz pod łokciem. Będzie to miejsce, od którego rękaw przestanie być dopasowany i rozszerzy się. Po drugie, używając szpilek, dopasowuję rękaw do mojego przedramienia, ale nie przesadnie, by nie był zbyt ciasny. Nadmiar materiału odcinam, a wszystkie krawędzie poza dolną zawijam raz i zaprasowuję. Do zrobienia bufiastej części rękawa ponownie użyję tej samej satyny bawełnianej. Wyciąłem kawałek mniej więcej 2 razy dłuższy i 2 razy szerszy niż miejsce na rękawie, w którym go wszyję, by mieć dostatecznie dużo materiału do zebrania. Górną i boczne krawędzie tego kawałka zaprasowuję do środka. Górną oraz dolną krawędź przeszywam bardzo luźną fastrygą, a następnie używam tej nitki do ściągnięcia materiału na odpowiednią szerokość. Jeżeli potrzebujecie dokładniejszego wyjaśnienia tej metody, to zachęcam do obejrzenia mojego filmu o szyciu bufiastej koszuli, gdzie pokazuję też, jak można to zrobić nieco szybciej na maszynie do szycia. Przygotowany kawałek materiału dopasowuję do góry rękawa i przyszywam. Z obu kolorów wełny wyciąłem zwężające się pasy, które ozdobią oba rękawy. Krawędzie każdego pasa zawijam podwójnie i zaszywam ręcznie, by szef był niewidoczny, ale można to zrobić znacznie szybciej na maszynie.
Na przedramię do prawego rękawa wycinam kawałek z czerwonej wełny o takim samym kształcie jak podszewka w tym miejscu. Mając wszystkie elementy, przystępuję do zszycia prawego rękawa. Za pomocą szpilek umieszczam naprzemiennie pasy chabrowej i czerwonej wełny, robiąc jeszcze na ich końcach bufki jako dodatkowa ozdoba. Pasy te przyszyłem ręcznie do podszewki. Jak widać na filmie, stosując tę metodę, bufki, które są umieszczone pod kątem, nie do końca dobrze się układają, ale zrobienie ich bez tych zagięć wymagałoby więcej pracy i czasu, więc ja postanowiłem się tym nie przejmować i zostawić je tak jak są. W miejscu, które będzie spodem rękawa, nie umieściłem żadnych pasów, by zapewnić sobie trochę więcej swobody. Górę lewego rękawa przygotowuję praktycznie tak samo, ale przedramię bardziej ozdobię. Wycinam kawałek o podobnej szerokości co podszewka, ale dłuższy. Wykorzystam ten nadmiar materiału do zrobienia 2 naciętych fałd. Nacięcia oprzyłem tą samą metodą, którą już wcześniej pokazywałem. Wałki od środka wypełnię zmarszczonymi prostokątami z satyny.
Wokół obu wałków naszyłem ozdobny sznurek. Można to zrobić ręcznie lub używając tak zwanego zygzaka na maszynie do szycia. Na wszystkich końcach sznurków pozostawiam kilka centymetrów nadmiaru, który zaszyję między warstwami materiału, by nie doszło do rozwinięcia się końcówek. Szybki test, by zobaczyć, czy wszystko dobrze się układa. Oba rękawy zszyję ręcznie od środka. Stosując pokazaną na filmie metodę tworzenia rękawów, ten etap trzeba wykonać ręcznie, ponieważ szef maszynowy zostawi zbyt grubą krawędź wewnątrz rękawa, co będzie niewygodne podczas noszenia stroju. Najpierw zszyłem podszewkę, a potem biorę się za zszywanie całej długości rękawa. Na razie całkowicie omijam obszywanie otworu na dłoń. Gdy rękaw jest już zszyty, wywijam go na właściwą stronę. W tym momencie filmu mój Waffenrock ma już przyszytą baskinę, ale spokojnie. Najpierw dokończę mówić o rękawach, a za chwilę od początku wyjaśnię, co zrobiłem z dołem stroju. Krawędzie otworów na ręce zawinąłem do środka i ręcznie obszyłem. Rękawy przyszywam do tułowia. Ponownie robię to od środka stroju. Zakładam na siebie strój i zaznaczam, w którym miejscu należy odciąć nadmiar materiału na nadgarstku. Wspomnę też w tym momencie, że koniec prawego rękawa postanowiłem ozdobić jeszcze dodatkowym pasem habrowej wełny, oddzielonym od czerwieni za pomocą tego samego żółtego sznurka co wcześniej. Czas na przyszycie baskiny. Oba boki zawinąłem i zaszyłem.
Górną i dolną krawędź na razie pozostawiłem bez zabezpieczenia. Jak wspomniałem dużo wcześniej, górny obwód baskiny jest około 2 razy większy niż obwód dołu tułowia stroju. Dlatego do symetrycznego przyszycia baskiny posłużę się 3 widocznymi szwami jako moją wizualną pomocą. Po pierwsze, całą baskinę układam do góry nogami na plecach kamizelki, szwami do góry. Środkowy szew baskiny układam po środku pleców. Pozostałe 2 szwy dopasowuję do bocznych szwów tułowia. Te 3 miejsca łączę szpilkami. Pozostający duży nadmiar materiału po kolei po całej długości zawijam tak, jak zawija się np. firankę, by ją pofalować. I zabezpieczam te wszystkie miejsca szpilkami. Nie mam na to precyzyjnej metody. Zawinięcia robię na oko, a jeżeli coś się kiepsko układa, to cofam się, przesuwam, wydłużam lub skracam poszczególne zawinięcia. Gdy już udało mi się w ten sposób ułożyć i złączyć szpilkami cały obwód, to strój przymierzyłem, żeby sprawdzić, czy nigdzie nie umieściłem za wysoko lub za nisko baskiny. Jak już wszystko było ok, to zszyłem całość ze sobą. Można to zrobić na maszynie. Ewentualny nadmiar podszewki odcinam nożyczkami. Nadmiar materiału za szwem, jaki został mi w środku stroju, wywinąłem na obie strony i przyszyłem ręcznie, by szef nie był widoczny z zewnątrz. Zabezpiecza to mój materiał przed strzępieniem. Z czerwonej wełny wyciąłem długi, prosty pas, który przyszyję do dołu baskiny. W tym momencie nie robię już nic nowego, więc na chwilę pozostawiam Was bez komentarza.
Prawie ostatnie, co zostało do zrobienia, to przygotowanie dziurek pod sznurki do wiązania przedniego panelu, co już tym razem pominąłem, ale możecie to zobaczyć w filmie o szyciu dubletu, ponieważ ten film jest i tak już wystarczająco długi. A jako, że ten strój uszyłem pod postać należącą do larpowego oddziału Złote Lwy Marienburga, to obowiązkowo przyszywam jeszcze mosiężnego lwa. Link do strony oddziału na Facebooku znajdziecie na górze ekranu oraz w opisie. I oto gotowy strój! Bardzo dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że w jakiś sposób ten film był dla Was użyteczny. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału oraz polubienia mojej strony na Facebooku. Link w opisie. Do zobaczenia!